Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee. Linki znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Dobry wieczór, Piotr Czaban, kanał Czaban robi raban, też Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne gorąco pozdrawiam, bo sam jestem członkiem tego wspaniałego towarzystwa przyjaciół i przyjaciółek. Od prawie już 2 lat niesiemy pomoc na pograniczu polsko-białoruskim jako Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne od ubiegłego roku, od sierpnia pod tym szyldem. Ale porozmawiamy sobie o echach tego, co się wydarzyło w piątek przed wyborczą ciszą, bo w piątek opublikowałem reportaż, wczoraj oszust, dzisiaj z pisem o człowieku, który ukrywając się w sieci pod pseudonimem wczoraj tata, dziś żołnierz, wczoraj żołnierz, dziś tata, okręcił wokół palca. No właśnie, może rzućmy okiem na zapowiedź tego reportażu, który wciąż jest dostępny na kanale Czaban robi raban i na YouTubie, i na Facebooku. Za moment przejdziemy do rozmowy z moim arcyciekawym i arcyważnym gościem. Nazwijmy rzeczy po imieniu masakrze. Okręcił wokół palca ludzi z pisowskiego rządu, generałów, propagandzistów. Kim naprawdę jest człowiek ukrywający się pod pseudonimem wczoraj żołnierz, dziś tata? I dlaczego o jego działaniach powiadomiłem Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego? O tym jest ten reportaż. Reportaż dostępny na kanale Czaban robi raban. Wczoraj oszust, dziś z pisem. A dziś gościem Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Wiem, że pan oglądał ten reportaż, ponieważ widziałem też pana reakcję na dawnym Twitterze, obecnie na Platformie X. Tak, oglądałem, ale biorąc pod uwagę to, co się działo w Polsce przez ostatnie 8 lat, nie chcę uderzać w ton pani premier Szydło, ale to oczywiście to jest zaskakujące i oburzające, ale mało dziwi, można sobie wyobrazić, że w kontekście tego, co się dzieje obecnie w kraju, co się działo w kraju, no, taka swoista norma. Jacy prowadzący program, tacy komentatorzy, oszustów jest pełno i myślę, że to nie jedyna osoba, która... No tak, to może dla tych, którzy nie oglądali w całości reportażu, jeszcze nie wiedzą dokładnie, o co chodzi, to tak w wielkim skrócie. Jacek S., człowiek ukrywający się pod pseudonimem wczoraj żołnierz, dziś tata, brylował w mediach pisowskich, w TVP, w Polskim Radiu, w TV Republika. Prowadził też w internecie i na YouTubie, i na dawnym Twitterze, na Platformie X programy z udziałem ministra Czarnka, generała Dariusza Wrońskiego, człowieka odpowiedzialnego za taki zespół Edukacja dla Bezpieczeństwa, zespół powołany przez ministra Czarnka do zwalczania cyberprzestępczości i fake newsów w sieci. I właśnie z tym człowiekiem, z Jackiem S., tworzyli razem programy, a ja zainteresowałem się tym tematem po audycji, w której wystąpiła Anna Michalska ze Straży Granicznej. Anna Michalska, która nie odpowiada na moje pytania, uważa, że nie jestem dziennikarzem i nie należy mi udzielać odpowiedzi w temacie tego, co się dzieje na pograniczu polsko-białoruskim, a jakiś anonimowy człowiek, w którego programach siano mowę nienawiści, ma dostęp do tak ważnych ludzi z pisowskiego środowiska. Przyjrzałem się, no i się okazało, że ten człowiek, Jacek S., jest oszustem skazanym na 10 lat pozbawienia wolności. 12 października, jak informował mnie rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu, miał wrócić do więzienia, do odbywania kary, bo miał przerwę. Czy wrócił w trakcie tego programu, dowiecie się. Przeczytam wam informację, którą otrzymałem od Sądu Okręgowego w Tarnowie, a Sąd Okręgowy w Tarnowie nadzoruje wykonywanie tej kary, ale teraz porozmawiajmy z moim gościem.
No bo pan mówi, panie Pawle, że pana to zupełnie nie zaskoczyło. Jest taka degrengolada w środowisku polskich służb, że rzeczywiście taki oszust z wyrokiem, kto wie z jakimi planami wbija się jak w masło w środowisko obozu rządzącego, kumpluje się z wojskowymi, bryluje właśnie, tak jak wspomniałem, jest z góry w pisowskich mediach. Był jednym z bohaterów odcinka Reset Michała Rachonia i ten Reset został dzisiaj zdjęty z anteny TVP. Gdzie były służby? Dlaczego państwo nie zadziałało? Dlaczego służby nie ostrzegły przed tym człowiekiem? Panie redaktorze, szanowni państwo, służby obecnie bardziej interesuje pewnie nasza rozmowa i pewnie pana działalność, moja działalność, to co robimy, pewnie jest bardziej interesujące i nie wydaje mi się, żeby służby teraz zajmowały się kolegą swoich kolegów, patronów czy sympatyków. Dlaczego powiedziałem, że mnie to prawie wcale nie dziwi? Ja nie oglądam telewizji publicznej z dwóch powodów. Po pierwsze, i nie mam tutaj w Kiszyniewie, ale kiedy jestem w Polsce, zabrania mi rodzina w ogóle przeskakiwać przez te kanały, ale kilka razy widziałem tamtejszych komentatorów i powiedzmy szczerze, w ostatnich latach i poziom dziennikarski, jeżeli można w ogóle mówić o poziomie dziennikarskim w mediach publicznych, zszedł do poziomu, który trudno określać dyplomatycznymi słowami. Poziom komentatorów, główne programy publicystyczne korzystają z krzykaczy. Były sekretarz KC jest komentatorem prawicowych mediów, jakiś sfrustrowany aktor i celebryta jest komentatorem politycznym, jakiś komisarz Wrona, ja byłem całe życie w CBŚ-u, nie bardzo nawet kojarzę dokładnie człowieka, jest ekspertem od spraw bezpieczeństwa i co chcę powiedzieć, i poziom dziennikarstwa, poziom ekspertów i główne kryterium bycia krzykaczem, bycia agresywnym, bycia nieobliczalnym, robienia takiego show medialnego jest dla mediów publicznych było główną pożywką i stąd myślę, że ta osoba tak bardzo szybko, można powiedzieć, weszła jak w masło w to środowisko, bo żeby być dzisiaj w mediach społecznościowych zaakceptowanym, cytowanym, wystarczy sobie przyczepić flagę na profilu. Ubolewam, martwię się teraz o swój wizerunek, bo nie znam dokładnie twarzy tego typa, ale jakby mnie tak zawlendować, zamaskować, to możemy być troszeczkę podobni, ale to nie ja. I wystarczy po prostu być chamskim, ostrym, brutalnym, nauczyć się paru grypsów podobających się poszczególnym quasi-dziennikarzom i można zrobić karierę. I widzę tutaj pewien najbardziej niepokojący element, to znaczy zbiórka. Ta osoba ponoć przeprowadziła zbiórkę czy zbiórki. Pytanie, czy to też jest oszustwo? Bo oszuści notoryczni, a chyba z taką osobą mamy do czynienia, bo został wielokrotnie skazany, popełniają cały czas te same przestępstwa, wstawiają ten sam kit, używają tych samych grepsów i oszukują w ten sam sposób. Ja się może odniosę, panie Pawle, pan pozwoli, że ja wejdę w słowo, odniosę się do tej zrzutki, którą w internecie promowali między innymi i Krystyna Pawłowicz, ręcząc za wiarygodność człowieka ukrywającego się pod pseudonimem Wczoraj żołnierz, dziś tata, też chyba Rachoń też jak gdyby zachęcał do wpłacania na zrzutkę Wczoraj żołnierza, dziś taty. Ja z tych informacji, do których dotarłem, wiem, że rzeczywiście jest, bo to była zrzutka na chore dziecko, jak twierdził ten człowiek, i ja wiem, że rzeczywiście takie dziecko istnieje, jest chore. Nie chciałem w materiale poruszać spraw rodzinnych tego człowieka, bo każdy ma prawo do prywatności. Wiem, że rzeczywiście, tak jak powiedziałem, chore dziecko w jego rodzinie jest, ale też dochodziły mnie głosy, że te pieniądze z tej zrzutki nie zawsze były wydatkowane tak, jak powinny być. Także to jest tutaj znak zapytania. Jeżeli oszust robi zrzutkę w internecie,
to powinny się tym natychmiast zainteresować organy ścigania i powinna ta sprawa być wyjaśniona. Jeżeli ktoś tego oszusta popiera, lansuje, reklamuje i zachęca do zrzutki, to powinna się ta osoba bardzo szybko odciąć od takiego procederu, bo inaczej nie dość, że jest to kompromitujące, to ktoś mógłby nawet pokusić się o to, że może ktoś mu pomagał, może ktoś go wspierał, a może ktoś wiedział, że jest oszustem. W związku z tym w takich sytuacjach od takich osób osoby publiczne powinny się jak najszybciej odcinać. Dlaczego, jeszcze proszę pozwolić mi, że powiem, dlaczego mnie ten poziom nie dziwi. Bo w internecie po stronie sympatyków tak zwanej Zjednoczonej Prawicy czy Dobrej Zmiany jest masa takich obrzydliwych typów. Ten widocznie zrobił sobie zdjęcie z karabinem i był najbardziej plastyczny i przydatny, bo wydaje mi się, że tak zwane media publiczne osiągnęły taki poziom, że nie potrzebują autorytetów specjalistów, potrzebują klakierów i potrzebują ludzi, którzy będą czy wcześniej wyuczone, wyrecytowane w mediach społecznościowych teksty, czy teksty włożone w usta powtarzać. I ja nie ufam ani takim ekspertom, ani tym mediom. Już nie chcę przywoływać głośnych w mediach społecznościowych sytuacji, gdzie jedna kobieta jednego dnia jest turystką, drugiego dnia jest leśnikiem, czwartego dnia jest grzybiarką, piątego dnia jest matką z chorym dzieckiem, gdzie jeden facet jest jakimś kreatorem mody, nie pamiętam już jego pseudonimu. No, media są niewiarygodne i eksperci lansowani są niewiarygodni. W związku z tym myślę, że w ogóle po prawej stronie internetu jest takie domniemanie, że jak ktoś jest z karabinem, jest twardy, jest jakimś byłym specjalsem, to trzeba go klikać. Jeszcze jak naparza drugą stronę, jest agresywny i to można mu robić zasięgi. No, to jest promowanie kultury hejtu, kultury takiej, nawet ciężko powiedzieć polemiki, ale brutalnych zachowań w internecie. Ja miałem i taki karabin, i czapkę, i kominiarki, i robiłem różne niebezpieczne rzeczy w życiu, ale nie zobaczycie Państwo żadnych moich zdjęć z karabinem w internecie, bo fachowcy się po prostu w ten sposób nie lansują, a jeżeli to może na zasadzie dowcipów i na jakichś zamkniętych spotkaniach czy szkoleniach. Także to jest rzecz kompromitująca osoby, które tą osobę wychowały na własnej piersi i wyrosły. On wyrósł przy nich w internecie, a już wywiad udzielony przez urzędnika, rzecznika z jednej ze służb państwowych jest kompromitacją do kwadratu, bo ja udzielałem w przeszłości jako szef służby i dyrektor CBŚ-u i szef CBA wielu wywiadów i wiem, że z byle kim rzecznik na wywiady mnie nie umawiał i z byle kim mój rzecznik ani ja nie rozmawialiśmy i gdyby był pan osobą anonimową, o której nie znam, to byśmy się też nie umówili na taką rozmowę, bo po prostu bym się skompromitował i ta osoba jest rzecznikiem i ona nie skompromitowała tylko siebie, ona skompromitowała całą instytucję i dodam jeszcze jeden element, uchylę takiej kuchni trochę dziennikarskiej. No my też sobie troszeczkę porozmawialiśmy przed naszą rozmową, jak się umawialiśmy na wywiad. Aż strach pomyśleć, o czym ci Państwo sobie mówili przed i po wywiadzie i jakie jeszcze informacje ta osoba mogła uzyskać. I ja nie traktuję tej sytuacji w kategoriach, oczywiście ona pokazuje, jak system bezpieczeństwa jest dziurawy, jak łatwo jest przeniknąć i wkraść się w łaski polityków, używając paru wyświechtanych, ostrych wyrażeń. Ale myślę, że to nie trzeba nikogo infiltrować w obecnej sytuacji. To jest po prostu taka czysta kompromitacja i parę osób się wstydzi przyznać do tego, że ma kaca moralnego, że dali się zmanipulować ochroniarzowi z Carrefoura, przy samym szacunku do ochroniarzy z Carrefoura, ale niech każdy będzie dumny ze swojej pracy i nie udaje, że jest kimś innym. Michał Rachoń kilka dni pomilczał, później na Twitterze, obecnie Platformie X, napisał, że będzie mądrzejszy, ale wykorzystał tę sytuację też do uderzenia między innymi w TVN. To nie było takie uderzenie się w pierś, że popełniliśmy błąd.
Panie Piotrze, ja nie znam człowieka, tego Rachonia. Nie interesuje mnie to, czy on będzie mądrzejszy, czy nie. Nie rozmawiałem z nim nigdy, nie wiem, czy jest mądry. W związku z tym to jest Ja jego mówię, problem. jaka była reakcja ludzi, którzy go wprowadzali do tego też środowiska, uwiarygadniali. Zanim opublikowałem ten reportaż, tydzień wcześniej powiadomiłem Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o tym, że taki człowiek rzeczywiście istnieje, gdy już nabrałem pewności co do tego, że był skazany. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wierzę, że profesjonalnie wykorzystała te informacje, które przekazałem. Tak jak w reportażu można było usłyszeć, jak już mówiłem, rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu zapowiadał, że 12 października kończyła się przerwa w pobycie na wolności tego człowieka i powinien 12 października wrócić za kratki, by kontynuować odbywanie kary. No i dzisiaj postanowiłem zapytać się pana Stanisława Żaryna, który jest takim rzecznikiem służb specjalnych, w tym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na jakim etapie jest sprawa wyjaśnienia tego, co zrobił, w jaki sposób wniknął w szeregi pisowskiej władzy Jacek S. jako wczoraj żołnierz, dziś tata. No i co o nim wiadomo, co udało się ustalić. Pan Stanisław Żaryn przeprowadził ze mną krótką rozmowę, poprosił o maila, ja z pytaniami, tego maila wysłałem, poprosiłem o odpowiedź dzisiaj, ponieważ dzisiaj mamy program i w tym programie chciałem te odpowiedzi przekazać, ale nie po raz pierwszy od Stanisława Żaryna tych odpowiedzi nie otrzymuję. Dlatego za moment, drodzy widzowie, usłyszycie, jak przebiegała moja rozmowa ze Stanisławem Żarynem w sprawie właśnie wczoraj żołnierza, dziś taty. Dzień dobry panie Stanisławie, z tej strony Piotr Czaban, dziennikarz kanału Czaban robi raban. Ja chciałem zapytać pana o sprawę człowieka ukrywającego się pod pseudonimem wczoraj żołnierz, dziś tata, Jacek S. Na jakim etapie jest wyjaśnianie sprawy przez służby? Pan wybaczy, ale służby się nie zajmują wyjaśnianiem tego, więc nie za bardzo rozumiem pytanie. Służby nie zajmują się wyjaśnianiem... Służby nie zajmują się wyjaśnianiem sprawy Jacka S? A co to znaczy sprawa Jacka S? Człowiek, który wszedł między ministrów, w tym między ministra Czarnka, który wszedł między generała też Dariusza Wrońskiego, szefa zespołu Edukacja dla Bezpieczeństwa, który razem z tymi ludźmi, razem z Anną Michalską organizowali akcje w internecie, programy, uprawiali propagandę i człowiek, który skazany na 10 lat pozbawienia wolności przeniknął do polskich polityków, do polskiej władzy, do polskich wojskowych. I państwo się tym nie zajmujecie? Proszę mi napisać maila, to ja sprawdzę, czy mam coś do powiedzenia w tej sprawie. No ale pan na początku, gdy pana zapytałem, pan powiedział, że się tym nie zajmujecie. No bo pan zadał pytanie dosyć enigmatyczne, więc... No nie enigmatyczne. A czy w ogóle panu znana jest sprawa człowieka, który ukrywał się pod pseudonimem wczoraj żołnierz, dziś tata? Znane są mi doniesienia medialne w tej sprawie. A pan wie, że ja poinformowałem ABW i ABW od jakiegoś czasu, od ponad tygodnia prowadzi postępowanie? No, nie informował mnie pan o tym, o czym pan informuje ABW, więc... Znaczy, no pan reprezentuje, tak? Jak rozumiem, agentów bezpieczeństwa, agencji ABW. No to Nie znaczy, że wiem o wszystkich zgłoszeniach, które do nich trafiają. nie wie pan o tym, że agenci poinformowali właśnie polityków, którzy byli związani z tym człowiekiem i ostrzegli ich przed nim? Proszę mi napisać maila, będę sprawdzał, co jesteśmy w stanie w tej sprawie powiedzieć. Dobrze, no to zaraz wysyłam maila. Dziękuję. Dobra, dziękuję. Mail został wysłany niezwłocznie po tej rozmowie. Odpowiedzi żadnej nie otrzymałem. To typowe. Odnoszę wrażenie, że pan chyba w posiłku przeszkodził panu Żarynowi, ale to jakość tej odpowiedzi wynika z dwóch rzeczy. ABW, tak jak pozostałe służby specjalne, CBA, nie mają rzeczników. To jest pierwszy raz w historii tych instytucji, kiedy nie mają rzeczników. Głosem tych służb jest wicekoordynator służb specjalnych, czyli członek aparatu nadzoru, polityk,
który oczywiście będzie udzielał odpowiedzi politycznych i jak pan napisze maila, to może panu odpowie. Dobrze, że chociaż służby po pana reportażu powiadomiły te osoby. Mamy do czynienia nie z obywatelami, którzy zostali wkręceni przez oszusta przy zakupie garnków czy odkurzaczy, tylko mamy do czynienia z byłą parlamentarzystką, członkiem Trybunału Konstytucyjnego. Mamy do czynienia z rzecznikiem Straży Granicznej. Mamy do czynienia z byłymi wojskowymi, pewnie z obecnymi mamy do czynienia z ministrami. W związku z tym, niezależnie od tego, że jest ryzyko, że ta osoba mogła prowadzić jakieś działania nie tylko przestępcze, ale może mogła już wykorzystywać te osoby, może mogła powoływać się na te osoby, żeby handlować wpływami w innych instytucjach czy w innych miejscach, to te osoby w większości również posiadają certyfikaty bezpieczeństwa albo wydawane przez ABW, albo przez inne instytucje i to jest jeden z podstawowych obszarów zainteresowania ABW. Pytanie, co by się wydarzyło, gdyby nie pana reportaż? Należy zadać pytanie, co by się wydarzyło w Polsce, gdyby nie kilku profesjonalnych, wnikliwych, niezależnych dziennikarzy, no nie chcę mówić kilkudziesięciu niezależnych mediów. Czy ta osoba dalej hasałaby po spotkaniach, śpiewałaby kolędy, jak pamiętam z pana reportażu, robiła zrzutki, czy wyciągała różne, może niejawne informacje i dzieliła się nimi później w zakładzie karnym z więźniami. Jest to wielowarstwowa koncepcja. No właśnie, pan tutaj powiedział o tym zakładzie karnym. Odpowiedź tak zwanego rzecznika Żaryna jest też kompromitująca. Też tak uważam, że to jest kompromitacja, że na początku też proszę zwrócić uwagę, gdy ja zapytałem, na jakim etapie jest ta sprawa, Stanisław Żaryn sprawiał wrażenie, że wie, o co pytam i powiedział, że ABW się tą sprawą nie zajmuje. Na początku tej rozmowy. To jest typowej porażką obecnej administracji jest to, że to ministrowie, a pan Żaryn jest wiceministrem, to ministrowie, szefowie partii uzurpują sobie prawo do mówienia, co jest skandalem, co nie, co jest ważne, co nie. Nie opinia publiczna, nie dziennikarzy. W związku z tym, dlatego pana pewnie tak jak dla innych sprawa jest niewygodna i w związku jej nie ma. Po prostu nie ma. Nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi. I te takie barejowskie sytuacje kiedyś obśmiewane, one po prostu wróciły do nas i wróciły również do świata służb. Po prostu politykom, jak dzieciom się wydaje, że wystarczy tylko zakryć oczy i powiedzieć wszystkim na Twitterze, że tego pana nie było w ogóle. Ja tylko też dodam, że identycznie wyglądały moje kontakty z panem Stanisławem Żarynem, gdy jeszcze pracowałem w TVN24 i realizowałem materiał poświęcony rosyjskiej firmie kurierskiej, która w czasie trwania wojny w Ukrainie otworzyła swój oddział w Polsce i jest to jedna z większych firm rosyjskich. I też jest znana z tego, że ukraińskie służby udostępniły zdjęcia z białoruskich oddziałów tej samej firmy i na tych zdjęciach, na tych filmach było widać, jak rosyjscy żołnierze łupy zrabowane w Ukrainie wysyłają tą firmą do swoich domów i po wprowadzeniu sankcji na Rosję, po wycofaniu się wielu firm zachodnich, sklepów z Rosji do Europy, do Ameryki, ta właśnie firma kurierska reklamowała się na rosyjskim Facebooku w taki sposób: brakuje ci twoich ulubionych produktów z Ameryki, z Europy? Nie ma sprawy. Utworzyliśmy nową platformę i poprzez którą będziesz mógł kupić co tylko chcesz z całego świata. I te produkty trafiały właśnie do oddziału i być może nadal trafiają do oddziału tej firmy w Białymstoku i dalej jadą na wschód. I gdy ja dzwoniłem do Stanisława Żaryna z pytaniem, jak to jest możliwe, że taka firma powstała, ten kontakt wyglądał tak samo. Na początku pan Stanisław powiedział, że nie ma pojęcia o tym, a później się umówił na rozmowę i już rozmowa nasza się zakończyła. Ale wracamy do Wczoraj żołnierza, dziś taty i do tej kary więzienia, którą powinien jeszcze odbywać. I jak wspominaliśmy, 12 października miał wrócić do więzienia. Nadzór nad odbywaniem przez niego kary w więzieniu sprawuje Sąd Okręgowy w Tarnowie. I dzisiaj skontaktowałem się z Sądem Okręgowym w Tarnowie i zapytałem,
czy Jacek S., znany jako wczoraj żołnierz, dziś tata, wrócił do więzienia? I to jest odpowiedź. Szukając odpowiedzi na pana pytanie, ustaliłam, że skazany nadal korzysta z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, ponieważ ostatnią jednostką penitencjarną, w której przebywał, jest zakład karny w Nowym Wiśniczu. Wykonywanie kary nadzoruje Wydział III Penitencjarny Sądu Okręgowego w Tarnowie, który postanowieniem z dnia 4 października 2023 roku, czyli to jest świeże postanowienie, tuż przed wyborami, udzielił skazanemu kolejnej 6-miesięcznej przerwy w odbywaniu kar pozbawienia wolności. Pogratulować panu żołnierzowi, kiedyś tacie, czy dzisiaj tacie, czy kiedyś żołnierzowi, czy nie żołnierzowi. A można by zadać pytanie, to miało wpływ na tą decyzję sądu może jego środowisko nowe? Należy postawić takie pytanie. Wykorzystywał, szantażował może kogoś, kogo skompromitował kontaktami, czy ktoś mu pomógł, czy nie? Bo nie mówimy o zwykłym skazanym, tylko skazanym ustosunkowanym. Proszę pozwolić jeszcze wrócić na chwilę do tak zwanego rzecznika Żaryna. Otóż po to, żeby politycy nie bredzili tak w imieniu służb i nie dukali, bo widać, że lubią wydawać komunikaty, nawet niektórzy rzecznicy sobie organizowali za czasów PiS-u takie studia nagraniowe, takie studia funkcjonuje w NIK-u, było w CBA, gdzie się robi duble, no po to, żeby nie robili tego na takim poziomie politykierzy, służby zawsze miały profesjonalnych rzeczników. Co by nie mówić o służbach specjalnych policyjnych, wydziały komunikacji, rzecznicy byli tam zawsze na bardzo wysokim poziomie. Szef mógł być słaby, może mógł nie do końca wyglądać, ale rzecznicy i jednostki prasowe były na poziomie wybitnym i były to osoby znane, cenione przez dziennikarzy, lubiane. I żaden z nich by nie odpowiedział panu tak na to pytanie. Otrzymał pan kompletną informację, a nie zbyto by pana. Wracając jeszcze do tego więzienia na krótko, to jest informacja zadziwiająca. Nie wiedziałem, że ta osoba ma jeszcze raz przedłużenie. Powinno być ostrzeżenie policji, żeby uważać na tego oszusta, ponieważ on może się ukrywać znowu za jakimś, nie wiem, huzarem na Twitterze czy na Facebooku. No, przestępcy zawodowi, ja troszeczkę się na tym znam, mają to do siebie, że nie rezygnują tak łatwo ze swojej profesji i leciutko zmieniają modus operandi, z reguły nie bardzo, i powtarzają swoje przestępstwa. W związku z tym jest duże ryzyko, że ta osoba nazywa się dzisiaj w mediach społecznościowych inaczej. Może nie ma brody, może używa jakiegoś wirala kobiecego, może zbiera pieniądze, może jest ukryty pod danymi kobiety. Takie osoby się izoluje od społeczeństwa i karze za popełnienie przestępstwa, a nie udziela im przerwy w karze, ale tu nie polemizuję z decyzją sądu. Bardziej mówię o tym, żeby państwo uważali w internecie na nie wiem, wczoraj żołnierkę, dzisiaj matkę, na tego typu osoby. Pojawiają się pytania naszych widzów i tutaj między innymi Sergiusz Lelakowski pyta mnie, czy udało się zweryfikować, wykluczyć, czy tata był kiedykolwiek w wojsku, bo to chyba nie padło w reportażu. W reportażu padła wypowiedź byłego teścia tego człowieka, który twierdził, że Jacek S. nigdy nie był w wojsku. Z tego, co ustaliłem, pochodzi z rodziny, w której był żołnierz. I stąd jego też taka wiedza na temat wojskowości, którą sprzedawał w mediach i mógł dzięki temu też wcielać się w rolę takiego eksperta. Ale to są takie informacje, mówię, które pozyskałem od bliskich. Panie Pawle, właśnie też komentując to, że ten człowiek nie trafił do sądu, mimo że 12 października miał trafić, ale kilka dni wcześniej, bo 3, tak jak przeczytałem, pojawiło się kolejne odroczenie w odbywaniu kary, kolejna przerwa i pan postawił takie pytanie, ciekawe, kto mógł mieć na to wpływ. Ja nie publikowałem tych informacji w reportażu, do których też dotarłem, ale
Jestem w posiadaniu notatki tego człowieka, którą przekazał z więzienia, gdy jeszcze był w tym więzieniu. I on w tej notatce powołuje się na znane osoby. Na osobę, która gdzieś jest prezydentem miasta, na polityka, na dziennikarza, o którym w środowisku mówi się, że jest powiązany ze służbami. Tak to wygląda. Ja nie zdradzam w tym momencie tych nazwisk. Ja będę pytał, będę sprawdzał. Też ciekaw jestem, bo do końca nie wiem, czy prokuratura nie badała tego wątku, wydając te wyroki skazujące, bo to łącznie było chyba 10 wyroków i to wszystko zostało zsumowane na te 10 lat pozbawienia wolności, ale tak jak pisałem też po tym reportażu, dziękując za odzew, dziękując za to, że obejrzeliście tak licznie, drodzy widzowie, ten reportaż, że ja uchyliłem tylko drzwi, a tam jest pełno jeszcze może tajemnic w związku z działaniem i z brataniem się Jacka S. z pisowską władzą, z pisowskimi mediami. Bo z jednej strony, tak jak pan powiedział na wstępie, panie Pawle, to nie zaskakuje, że do takich sytuacji dochodzi w tej Polsce zarządzanej wciąż jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość, ale gdyby to był rosyjski agent, albo gdyby rosyjski agent, który mówi świetnie w języku polskim i wie, że, tak jak dzisiaj też napisałem, wystarczy pluć na uchodźców, wystarczy brutalnie krytykować opozycję i wazeliną smarować obecną władzę i jest się super bratem, kamratem pisowskiej władzy, pisowskich mediów. Przecież obce służby tą samą drogą mogą wniknąć do polskiego rządu. Dokładnie, natomiast nie chcę być nadmiernie złośliwy. Nie wiem, czy to aż tak bardzo interesuje tych, którzy powinni się zajmować rosyjskimi służbami. Bo nie wiem, czy kogoś zainteresowało. Widziałem komentarz w internecie. Różne wpisy polityków PiS-u polubiają chińskie boty. Chińczycy się nie różnią zbyt wiele w działalności szpiegowskiej od Rosjan. No, nie amerykańskie boty, tylko chińskie boty. W związku z tym jest pewna tolerancja na tego typu działania. Ja nie chcę odwoływać się tutaj do mojego kolegi ze służby kontrwywiadu wojskowego Piotra Pytla, który uważa, że może jest już więcej w polskim internecie i jest to wiarygodna opinia i moim zdaniem są podstawy do tego. Więcej tych opłacanych przez Rosjan, czy rosyjskich szpiegów, czy agentów wpływu, niż nam się wydaje. I oczywiście to pokazuje dziury nie tylko w systemie, ale dziury w takim myśleniu i w takim zaślepieniu nienawiścią i nakierowaniu się, w przypadku na przykład na migrantów, takim negatywnym nakręceniu się. Wystarczy tylko podejść, tak jak podejść do tłumu, który skanduje, wiwatuje, dołączyć się, pokrzyczeć i za chwilę można przejść, wyściskać się z liderami tego protestu i pójść razem z nimi i stać się częścią tej paczki. I ten gość tak po prostu tak zrobił. To, że powołuje się na wpływy, powinno mrozić osoby, które miały z nim kontakt, bo pewnie się powołuje na nie teraz, o czym one nie wiedzą i mówi o szczegółach, albo pokazuje zdjęcia takie, albo informacje, albo korespondencję, która go tylko uwiarygadnia. Stąd te osoby publiczne powinny się jak najszybciej odciąć i uprzedzić innych swoich znajomych, że taka osoba się może na nie powoływać. Zamykanie oczu, udawanie, że nic się nie stało, w tej czy w innych sprawach nic nie rozwiązuje. Oczywiście rozwiązuje, zdejmuje jakieś napięcie i takie naprężenie medialne wokół tego, że ktoś się z nim zadawał. Pytanie, czy mnie, czy panu odroczono by wyrok też na kolejne 6 miesięcy, czy tak jak jemu. I to też jest ewentualnie by nam przedłużono, myślę. Nie chcę niczego sugerować, ale to też jest sprawa mega dziwna i powinna być jak najszybciej zweryfikowana, sprawdzona i przez sąd, i przez tych, przez prokuraturę, która go oskarżała.
Stan polskich służb, jaki jest, widzimy chociażby na przykładzie tej historii, ale też pojawiły się wpisy Romana Giertycha, który po ogłoszeniu wyników wyborów napisał, że dostaje informacje od funkcjonariuszy CBA, którzy mają dość i chcą mówić. Czy pan, panie Pawle, wierzy, czy w ogóle jest jakaś szansa na to, żeby służby były służbami, żeby zrobić porządek, żeby odpolitycznić, żeby służby wykonywały swoją rolę, do której zostały powołane, a nie tak jak chociażby w przypadku Ewy, aktywistki, która spędziła 20 dni w celi i ma zarzut kierowania grupą przestępczą. Wiceminister Wąsik ogłaszał to z triumfem na konferencji, a ci, którzy odpowiadają za aferę wizową, dalej sobie chodzą spokojnie i nikt ich nie rusza. Czy jest szansa na wyprowadzenie na prostą polskich służb specjalnych, CBA, ABW? Musi być szansa i to nie będzie prosty proces. To nie będzie ani łatwe, ani szybkie, bo polskie państwo, każde państwo musi mieć sprawne służby specjalne, musi mieć sprawne instytucje antykorupcyjne, musi umieć sprawnie, nie w interesie partii, a w interesie bezpieczeństwa obywateli, reagować na wszelkie zagrożenia. Pytanie, czy tak jest? Nawet ta sprawa i inne opisywane publicznie pokazują, że system jest nie do końca dobry. Większość tych błędów i większość patologii wynika głównie z upolitycznienia służb, z upolitycznienia prokuratury, bo upolitycznienie wyłącza myślenie. Jak się jest ręcznie zarządzanym przez kogoś na górze, to człowiek się przyzwyczaja do tego, że nie ma co myśleć, bo i tak albo musi myśleć tak jak przełożeni, bo jeżeli myśli inaczej, to może tylko się narazić i to powoduje takie niebezpieczne mechanizmy, taki owczy pęd, trochę stadne myślenie, próbę antycypowania, co by chcieli przełożeni. Jak przyniosę informację na kogoś, kto jest kumplem ministra, to on będzie niezadowolony, nie dostanie awansu. Jest masa takich prostych ludzkich czynników, które powodują, że upolitycznienie zabija możliwość sprawnego działania służb. Wreszcie służby nie mają głosu, nie mogą samodzielnie decydować o kierunkach działania, bo tym głosem jest jakiś minister, jakiś polityk, a o tym, czy trzeba kogoś ścigać, napiętnować w mediach, decyduje wiceminister czy minister i jeszcze decydują o tym, czy dać jakiś przeciek, czy dać telewizji publicznej cynk o zatrzymaniu o 6 rano, czy kogoś stygmatyzować, czy wykorzystywać media publiczne do tego, żeby kogoś, kto jest nie tylko wrogiem władzy, ale jakimś indywidualnym wrogiem, przeciwnikiem poszczególnych ministrów, żeby kogoś napiętnować. I doskonale znamy te mechanizmy, one są od wielu lat obecne, natomiast oczywiście służby muszą być niezależne, muszą być sprawne i żeby to zrobić, na początku trzeba zagwarantować, że nic się złego już w tych służbach nie wydarzy. Mówił Pan o firmie kurierskiej i o odpowiedzi, jaką Pan dostał od rzecznika służb tak zwanego. No, chcę powiedzieć, że w międzyczasie 300 000 wiz, 250 000 wiz, tak naprawdę już nie ma znaczenia, czy może 400 zostało wydanych przez polskie władze wiz szengenowskich, gdzie wydaje mi się, że i mnie, i każdemu obywatelowi, i dziennikarzom zawsze się wydawanie wiz kojarzyło z głębokimi sprawdzeniami, ze sprawdzeniami przez ABW, że sprawdzeniem tego, czy dana osoba nie jest zaangażowana w działalność terrorystyczną, nie jest szpiegiem. No tak mi się wydawało. Okazało się, że te osoby nie tylko wjechały do Polski, ale zaśmieciliśmy Europę, a nawet naszego sojusznika amerykańskiego, tego typu migrantami w czasie, kiedy... Panie Pawle, ale ja apeluję, żebyśmy nie mówili w stosunku o ludziach, że zaśmiecają. Bardzo proszę, bo... Nie, ja mówię o systemie bezpieczeństwa. Ja przepraszam, to był skrót myślowy absolutnie. Ja jestem bardzo przewrażliwiony na te kwestie i zawsze bardzo ich pilnowałem. Mówię o tym, że systemy bezpieczeństwa, pewne rygory, granice
są stworzone po to, żeby dbać o bezpieczeństwo i porządek. Tak, Jeżeli bo się z jednej strony jest tak, Panie Pawle, bo z jednej strony jest tak jak Pan mówi, Nie mówię o ludziach, mówię o zagrożeniu, jakie mogą nieść osoby, które nie są zweryfikowane. I tego typu dokumentami, bo te dokumenty... Ale ja bym chciał tylko też zwrócić uwagę właśnie przy okazji tej afery wizowej, bo z jednej strony rzeczywiście jest tak, jak Pan mówi, ludzie nieweryfikowani musieli zapłacić za te wizy, przyjechali i po prostu no, tylko dlatego, że mieli pieniądze wjechali, a nie byli sprawdzeni, a każdy powinien być sprawdzony i tutaj w ogóle nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Tylko, że też pojawia się przy okazji tej afery wizowej jeszcze inne tło. Ja mówiłem o tym w programie Radosława Grucy w Radiu Z, o swoich spostrzeżeniach z Podlasia, bo gdy widzę w podlaskich restauracjach, które sprzedają kebaby, cudzoziemców, to zawsze się zastanawiam, co oni takiego ciekawego widzą w tym Podlasiu, że przyjeżdżają tutaj do pracy, gdzie płaca na Podlasiu nie jest tak wysoka jak chociażby w Warszawie czy na zachodzie Europy. I ja przeprowadzałem, kupując takiego kebaba, falafela bezmięsnego, nawiązywałem relację, rozmowę z tymi osobami. Pytałem, czy zdążyły już zwiedzić okolice? Okazuje się, że nie. Pytałem, w jakich warunkach mieszkają. No, mieszkamy tutaj, gdzie produkujemy te kebaby, gdzieś na zapleczu. Pytałem, ile godzin dziennie pracujecie? 14. Pytałem, czy macie jakieś dni wolne? Nie. Od jak dawna pracujecie w Polsce? Od 6 lat. Młody chłopak. Nie miał dnia wolnego. 14 godzin dziennie. I ja go pytam. Słuchaj, rozumiem, że masz wizę. On mówi, tak, mam. Musiałeś za tę wizę zapłacić. Tak. I teraz tę wizę spłacasz. Tak. My poprzez tę aferę wizową doprowadziliśmy do handlu ludźmi. Do tego, że obok nas są gdzieś niewolnicy, do których przychodzimy, kupujemy u nich. No mało kto tam rozmawia, pyta się, no oczywiście tam, jak się masz, okej, i w porządku. Nikt nie wnika głębiej. A to jest po prostu, no też z punktu widzenia dziennikarskiego kopalnia tematów, ale to jest też wielki dramat tych osób, który wymaga delikatnego rozwiązania, bo na pewno nie jest też dobrym pomysłem, nie wiem, deportacja tych wszystkich osób, ale też trzeba każdy przypadek sprawdzić. No, ta afera wizowa pozwoliła na działanie mafii. To samo, co się dzieje na pograniczu polsko-białoruskim. I znowu pytanie, gdzie są służby? To jest kluczowe pytanie. O skala zjawiska, nie mam tutaj na myśli granicy polsko-białoruskiej, ale skala zjawiska, setki tysięcy wydawanych wiz. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa często, ja nie chcę znowu dehumanizować migrantów, ale mówimy też o potencjalnych zagrożeniach, o osobach, które mogą być niebezpieczne. Te wizy były wydawane w regionach zagrożonych terroryzmem, w regionach, w państwach postsowieckich, w państwach muzułmańskich i jest duże prawdopodobieństwo, że odsetek osób, które skorzystały z tych wiz, to nie byli tacy zwykli migranci zarobkowi czy uchodźcy polityczni, tylko osoby, które zostały celowo przerzucone w ten sposób do zachodniej Europy, może by próby przerzutu do Stanów, na inne kontynenty, bo mówimy o regionach, które są zagrożone tymi patologiami. Chcę dodać jeszcze jedną rzecz, że zgodnie z wszelkimi przepisami, konwencjami międzynarodowymi i regulacjami naszymi, również przyjętymi w Polsce, czerpanie jakichkolwiek korzyści podczas procedury uzyskiwania wizy jest traktowane jako handel ludźmi. Ja mieszkam od 7 lat w Mołdawii i Mołdawia miała kiedyś bardzo duży problem właśnie z handlem ludźmi. I nie był to handel tak, jak sobie nieraz wyobrażamy często, że to niewolnictwo i oczywiście taki też był. Były wywożone kobiety do prostytucji, ludzie
jakichś zakładów i więzieni tam, ale również były wielkie skandale polegające na tym, że firmy pobierały dodatkowe opłaty i w ten sposób wykorzystywały już te osoby, bo to już jest element wykorzystywania. Dla nas jest to łapówka, kupienie wizy, natomiast to już jest czerpanie korzyści z handlu ludźmi. I co dla mnie jako policjanta przerażające, ja oczywiście nie do końca ufam komunikatom znowu wydawanym przez pana rzecznika służb, że służby coś robią, jest kilkaset wiz i w ogóle CBA to odkryło, no ale wiemy, że jest 250-300 tysięcy wiz i czy ktokolwiek prowadzi jakiekolwiek czynności śledcze, żeby po pierwsze te osoby zlokalizować, gdzie one są i sprawdzić to, co pan sprawdza w rozmowie. Czy ta osoba po prostu nie jest szantażowana, czy ma paszport, bo z reguły takie osoby się przywozi, zabiera paszport i ona opłaca 80% swoich dochodów, musi oddać temu, który tę osobę utrzymuje. Okazuje się, że to miejsce, gdzie śpi, ma cenę Mariota i to, co je, to jest cena jedzenia w Bristolu, a zostaje jej 100 zł i nie ma paszportu i po prostu nie ma gdzie wyjechać. Już nie mówię o tym, że może być eksploatowana seksualnie i wykorzystywana do działalności przestępczej. No, znowu ktoś, przedstawiciele władzy próbują zrobić tak jak teraz robią małe dzieci. Nie ma problemu i tego nie ścigamy, bo ewidentnie ten proceder został stwierdzony nie tylko w Polsce, ale przez polskie władze na końcu, ale przez władze Unii Europejskiej i inne państwa. I my udajemy, że nic się nie stało. Niech sobie wszyscy radzą. Już nie mówię tutaj o realnym zagrożeniu. Nas po prostu powinno to interesować, kto przyjechał, kto tutaj został, z jakimi zamiarami i kto jest podmiotem handlu ludźmi, a kto jest potencjalnym terrorystą, kto jest potencjalnym szpiegiem. Tak to wygląda w praktyce. Proszę. 2000 wiz ponoć zostało wydanych ludziom z terenów objętych obecnie konfliktem zbrojnym, z terenów Gazy, z terenów Palestyny. To są ważne pytania o bezpieczeństwo nie tylko Polski, Europy, a ta sprawa kompromituje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Ja w Mołdawii jestem codziennie prawie że pytany o różne skandale polskie, ale skandal wizowy był tutaj bardzo, bardzo odnotowany, bardzo zauważony. Chciałem też opowiedzieć o innym przykładzie z pogranicza polsko-białoruskiego, właśnie jak wychwytuje się potencjalnych członków grup przemytniczych, bo przez te ponad 2 lata, szczerze powiedziawszy, ja to zawsze podkreślam, nigdy w lesie nie spotkaliśmy ludzi agresywnych i naprawdę zdecydowana większość tych osób to ludzie szukający bezpieczeństwa, pokoju, możliwości zarobienia i utrzymania swojej rodziny w państwie ogarniętym biedą, wojną. Ale proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie przechodząc przez granicę nielegalnie z Białorusi do Polski, będąc też wypychanymi z tamtej strony, oni oczywiście uciekają, chowają się od polskich służb, które robią to samo co białoruskie służby i wyrzucają, przepychają ludzi przez granicę. I tak jest prawie w 100% przypadków, że ludzie po prostu chcą przetrwać, nie chcą być piłką w grze, nie chcą być przerzucani i wiedząc o tym, że Polska nie respektuje tych próśb w zasadzie o ochronę międzynarodową, chowają się, uciekają, wędrują dalej. Ale gdy w tym całym natłoku migrantów pojawia się jeden człowiek, cudzoziemiec, który prosi polskie służby: chcę wrócić na Białoruś, przerzućcie mnie. I polskie służby grzecznie to robią, przerzucają. No to kto będzie prosił polskie służby o przerzucenie przez granicę? Ten, który przeprowadza ludzi. Członek grup przemytniczych, który się na tym bogaci. I tacy ludzie sami się oddają w ręce polskich służb, Straży Granicznej i są wyrzucani na Białoruś, zgodnie z prośbą. Tak to wygląda też tutaj na granicy. Oczywiście sprawdzajmy,
ale realia są takie, że w zdecydowanej większości to są zwykli ludzie, ci, którzy uciekają, powtarzam, przed biedą i wojną, ale może się zdarzyć tak jak chociażby w społeczeństwie polskim, gdzie jeden internauta pod pseudonimem, chociażby wczoraj żołnierz, dziś tata, może być tą czarną owcą w stadzie. I od tego są służby, żeby to sprawdzić. Dlatego mamy granice. I jesteśmy na granicy Schengen, dlatego że odpowiadamy za wspólne bezpieczeństwo europejskie. Nie chcę tutaj prawić banałów, ale to dlatego mamy tak świetnie wyposażoną, zorganizowaną, mówię o kiedyś sytuacji, granicę z oddanymi kiedyś w służbie ludźmi, którzy byli pokazywani w filmie Wataha i Straż Graniczna robiła furorę. W ogóle Straż Graniczna to jest świetny PR. Myśmy nawet żartowali z komendantem głównym Straży Granicznej Pożarnej. To trochę tak jak w dowcipie z myszą i chomikiem, kiedy mysz pyta chomika, jesteśmy niby tacy sami, ja mam ogonek, wszyscy na mnie polują, a ciebie kochają, płacą. I chomik powiedział, musisz popracować nad PR-em, ale Straż Graniczna nigdy nie brała udziału w rozpędzaniu manifestacji, nie zatrzymywała ludzi, nie strzelała do przestępców, nie użyła środków przymusu, a pożarna zawsze przyjeżdżała, nawet jeżeli się dom spalił, to przyjeżdżała pierwsza i zawsze ratowała. I zazdrościłem tego PR-u Straży Granicznej. To, co zrobiono w ostatnim okresie czasu w związku z tak zwanym kryzysem migracyjnym na granicy białoruskiej, jest czymś niepojętym. Po pierwsze, koledzy, którzy zajmują się bezpieczeństwem i w straży, i w ministerstwie, chyba zapomnieli o tym, że pushbackami nie zwalcza się patologii, przestępczości i problemów. Niezależnie od tego, czy ktoś sobie powie, że połowa tych migrantów jest zagrożeniem i to są przestępcy, terroryści, złodzieje, uciekinierzy z więzień, celowo przywiezieni przez Białorusinów, tutaj podsyłani nam, żeby dosadzić nasze państwo i przyjechali gwałcić naszych obywateli. To nie ma znaczenia. Rolą służby na granicy i rolą instytucji państwowych jest weryfikowanie, czy te osoby są ofiarami. Ktoś, kto jest na polskiej ziemi, powinien utrzymać humanitarną pomoc. Są instrumenty tylko, żeby zweryfikować, czy ktoś jest ofiarą przestępstwa, czy ktoś jest sierotą, czy ktoś uciekł. I nie ma tutaj znaczenia to, czy my myślimy, czy on jest uchodźcą ekonomicznym, czy politycznym, czy religijnym. To jest człowiek wyczerpany podróżą, który komuś zapłacił nielegalnie pieniądze. W pierwszej kolejności trzeba go potraktować jak ofiarę. Może się okazać, że wśród tej grupy jest też organizator przemytu. Należy go oddzielić od tej grupy i potraktować jak przestępcę, czyli przeprowadzić postępowanie, oskarżyć, skazać albo wydalić państwu, które to zrobi. Ale nie wolno wszystkich traktować na zasadzie pushbacku. Nie zwalcza się tak i przestępczości zorganizowanej. No, nie wypycha się ludzi z jednej dzielnicy na drugą dzielnicę, żeby u nas był spokój. No, to są, już nie mówię o aspekcie ludzkim i że to niehumanitarne i nie ja to teraz odkrywam ani pan, to są standardy międzynarodowe. Tak się po prostu nie zarządza bezpieczeństwem państwa i jednocześnie nie dbając o to bezpieczeństwo w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli 200, 300, 400 tysięcy wiz na marginesie wydanych przez firmy, które również obsługują Białoruś, Rosję. W związku z tym mamy do czynienia z takim układem zamkniętym. W jednym miejscu tworzymy ciśnienie, podwyższamy cenę, w drugim miejscu wypychamy. Może ktoś tak ułożył ten biznes po prostu 2 lata temu, że biedniejszych tutaj, bogatszych tam i będzie się to wszystko dobrze kręciło, bo to, że jest to koordynowane na różnych poziomach, oczywiście nie podlega dyskusji i nie da się tego usprawiedliwić tylko tym, że to Łukaszenka i jego KGB to wszystko wymyślili, bo nie wydaje mi się, żeby Łukaszenka i KGB stali też za sprzedawaniem wiz w Azji Centralnej, w dalekiej Azji czy w Afryce. W związku z tym ewidentnie polskie państwo, i może się na mnie ktoś obrażać ze strony granicznej, czy nie obrażać, ewidentnie polskie państwo nie zdało egzaminu, bo kiedy umiera chociaż przez zaniedbanie jedna osoba,
to znaczy, że już nie zdaliśmy humanitarnego egzaminu z człowieczeństwa. I dziękuję panu za też te słowa. A wracając do służb i też do pana, byłego szefa CBA, pan na swojej skórze w trakcie trwania rządów Prawa i Sprawiedliwości odczuł represje? Były prowadzone wobec pana jakieś działania, o które to podejrzewał pan, nie wiem, tych, którzy są teraz w służbach, którzy są sterowani może przez ludzi związanych z władzą? Ależ oczywiście, nie tylko ja odczułem na mojej skórze, ale odczuli też moi najbliżsi, odczuła żona, odczuły córki. Moje córki dorosły, stały się dorosłe w atmosferze nękań, prześladowań. Nie do końca był taki moment, że nie rozumiały, dlaczego ktoś pisze w internecie, że mam pójść do więzienia, wisieć. Nie chcę się tutaj rozstliwiać nad swoją historią, bo skórę mam taką, jak widać. Prawie, że jestem podobny do tego kiedyś ojca i dzisiaj taty, czy tam żołnierza taty. Natomiast doskonale wiem, co to jest odwet państwa. Doskonale wiem, co to jest zemsta i używanie instytucji państwa do zemsty przez kilku ludzi, którzy mają władzę. No, moje nieszczęście zawodowe polega na tym, że kiedyś moje drogi przecięły się z 2 osobami czy 3 osobami. W mojej rodzinie mówi się o ich ocenach, o Kamińskim, Wąsiku, Ziobrze. Na jakichś etapach swojego życia byłem może zbyt pryncypialny, ale nie mógłbym być chyba inny albo ścigałem przestępstwa nieprawidłowości tych osób, albo składałem zeznania przeciwko tym osobom. Wreszcie byłem też drugim szefem CBA, założonego przez Kamińskiego, Wąsika, Bajdę, i to jest chyba główne źródło moich problemów, ponieważ wydaje mi się, że to dziecko, które adoptowałem, to znaczy pierwszy ojciec prawie, że poszedł do więzienia, bo został skazany na 3 lata w pierwszej instancji i odszedł po 3 latach, a ewidentnie czuł się zaangażowany emocjonalnie. To były nawet emocje wykraczające poza profesjonalne relacje, emocje do CBA, do tej instytucji. A tu nagle przyszedł... Mówi pan o Mariuszu Kamińskim. Tak, o Kamińskim. A tu przyszedł drugi ojciec i to 3-letnie dziecko wychował prawie do wieku 9-10 lat i wydaje mi się, że CBA pod moim kierownictwem sprawowało się całkiem przyzwoicie i później wrócił ten pierwszy ojciec z powrotem. Co może zrobić pierwszy ojciec, mówiąc o drugim? Znaczy, pierwsze, co może zrobić, to go postarać się zdepresjonować, obsyfić, obrzucić inwektywami, obrzydzić. I tak to się dzieje z nami przez 8 lat. Ja mam postępowania karne 2, mam status karny, jestem w jednym z postępowaniu podejrzanym, w drugim oskarżonym. Jakieś sprawy bzdurne, wyimaginowane, ale to się wiąże z adwokatami, jeżdżeniem, stresem, stawianiem zarzutów. Moja córka nieletnia uciekała ze szkoły, żeby przyjść na moją rozprawę. Starsza była przesłuchiwana przez prokuratora, który, nie wiem czy w nagrodę za tą sprawę, czy inny, jest teraz sędzią Sądu Najwyższego. Także mamy już nie wspominam o nękaniu mojej rodziny groźbami, telefonami, przysyłaniu nam straży pożarnej, policji, wyważaniu drzwi. O tych rzeczach nie mówię. Do nich już po prostu przywykliśmy. Nawet dzisiaj mnie żona prosiła, żebym może troszeczkę łagodniejszy w mediach, bo ona w nocy, kiedy słyszy syreny, boi się, że znowu ktoś nam wezwał straż pożarną po to, żeby zgłosił pożar, po to, żeby nam wyważyć drzwi i wejść do mieszkania. W związku z tym gdyby to tylko były moje doświadczenia, moje doznania, takie zawodowe, jakie miałem, kiedy byłem w Centralnym Biurze Śledczym i to wszystkie zemsty i odwety to były sprawy pomiędzy mną a bandytami. No teraz po mojej służbie w CBA te wszystkie zemsty, odwety i te wszystkie działania, nieraz śmieszne, nieraz obrzydliwe, no, na pewno niegodne i niehonorowe. Te wszystkie działania są realizowane nie przez bandytów, ale przez osoby,
które są ubrane w mundury, są prokuratorami, a są albo zmanipulowane, albo też zdesperowane i wierzą w to, że trzeba mnie w ten czy inny sposób wykończyć. No, tak wygląda zemsta systemu, ale myślę, że i pan, i nasi widzowie też doświadczają, mam nadzieję, że w mniejszej skali. To się da przeżyć, da się z tym żyć, da się przywyknąć, da się z tego śmiać, byleby nie w towarzystwie dzieci, bo moje dzieci do tego dystansu nie mają i pomimo, że już są, jedna córka jest dorosła, druga jest prawie dorosła, na ten temat pozwolą kląć. No, i na ten temat można kląć, ale jak widać, żadna władza nie jest wieczna. Myślę, że jeżeli z powodu różnych stresów moje córki miały ból brzucha w przeszłości, to obecnie ci źli ludzie, którzy są niegodni noszenia różnych mundurów, a popełnili przestępstwa czy różne niegodziwości, mają nie tylko ból brzucha, ale bardziej zaawansowane procesy psychosomatyczne. Panie Pawle, pana zdaniem, jaka przyszłość czeka Kamińskiego, Wąsika i Ziobrę? Na pewno nie będą za 2 miesiące ministrami, a ich klakierzy nie będą ulokowani w różnych miejscach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. I to będzie duża zmiana jakościowa, jeżeli chodzi o system bezpieczeństwa państwa. Nie chcę się tutaj rozwodzić nad cechami tych osób, ale chcę przypomnieć, że sąd pierwszej instancji w 2015 roku i nie jeden sędzia, którego się próbuje też obrażać, ale 3-osobowy skład sędziowski, uznał, że za popełnione przestępstwa ci 2 ludzie powinni odbywać 3-letnią karę pozbawienia wolności i przez 10 lat nie powinni pełnić żadnej funkcji publicznej, nie powinni pracować nawet w urzędzie gminy. Po ułaskawieniu prezydenckim, o którym nie muszę mówić, jest kontrowersyjne, to mało powiedziane, byli ministrami przez blisko 8 lat i odpowiadali za bezpieczeństwo państwa i nie boję się żadnych procesów z ich strony, doprowadzili do skrajnego upolitycznienia służb specjalnych, policji, bo bezpośrednio odpowiadają za nadzór i kontrolę nad tymi instytucjami. Mnie się serce kraje i moim przyjacielom szczęki się zaciskają, emerytowanym policjantom, jak obserwujemy, co się wydarzyło z polską policją przez ostatnie 8 lat. O Straży Granicznej nie będę mówił, bo wydaje mi się, że czy im się podoba zielona granica, czy się nie podoba zielona granica, to watachy i pompatycznego filmu o ich służbie w najbliższych latach przez to, co się wydarzyło na granicy białoruskiej, nikt nie nakręci. I szkody wizerunkowe, abstrahując od innych rzeczy, utrata zaufania są olbrzymie. O CBA, ABW nie będę wspominał. I to się zmieni w najbliższych dniach, to znaczy na pewno nie będą ministrami, chyba że dojdzie do jakichś działań pozaprawnych, przewrotów i może będą troszeczkę dłużej. Jeżeli chodzi o te osoby, jeżeli chodzi o to, co się wydarzy, to pewnie zostaną, tak mi się wydaje, na ile znam materiały postępowania, w ramach którego zostali już skazani, pewnie zostaną, jeżeli nie dojdzie do jakiejś super zmiany w sądzie, do jakiegoś ekstra wydarzenia i sąd będzie bazował na materiale dowodowym, to najprawdopodobniej dojdzie do utrzymania w całości lub w części wyroku. W związku z tym nie będą mogli być, nie to, że nie będą, ale nie będą mogli być ministrami. Natomiast mam nadzieję, że bezpieczeństwo państwa będzie się poprawiało, zaufanie do służb państwowych będzie się poprawiało i mam nadzieję, że wreszcie Polska ogarnie i władze i służby ogarną problemy, które nas dotykają
kwestie granicy białoruskiej, tak zwanego płotu czy muru, kwestie bezpieczeństwa, kwestie migracji, ale że przede wszystkim zostanie zahamowany proces systemowego łamania praw, wolności obywatelskich, że policja nauczy się znowu, kiedy można legitymować obywatela, kiedy nie, że nie można zatrzymać posłanki i wpychać je siłą do radiowozu, a służby specjalne będą wierne rotom swoich ślubowań, bo wszystkie te służby, służby policyjne mają piękne, bardzo górnolotne, powołujące się na konstytucję, roty ślubowań. Jak powiedziałem, upolitycznienie wyłącza myślenie. Czy pan ma drzwi otwarte do powrotu do służb? Nieraz o tym myślę, bo nieraz mi się śni jeszcze, że jestem policjantem. Nigdy chyba nie ma drzwi zamkniętych. Znaczy, ludzie, o których mówiliśmy przez ostatnie 2 czy 3 minuty, zrobili wszystko, żebym miał te drzwi zamknięte. To znaczy, temu służyło wszczynanie mi postępowań przygotowawczych, po to, żeby chociażby odebrać mi poświadczenia bezpieczeństwa. Może widzowie nie wiedzą, ale żeby być szefem służby, czy pracować w służbach specjalnych, czy w policji z informacjami jawnymi, trzeba uzyskać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, przejść procedurę sprawdzającą. Otóż mi tak w najprostszym słowie po chamsku odebrano te poświadczenia. Przeszedłem całą batalię, odwoływałem się do Naczelnego Sądu Administracyjnego, dostawałem korzystne dla siebie orzeczenia, później wydawano nowe decyzje. To jest taka nigdy niekończąca się batalia, ponieważ wydanie tych poświadczeń jest całkowicie uznaniowe przez szefa ABW, a nie będę ukrywał, że szef ABW jest kolegą Kamińskiego, a nie moim, w związku z tym nie mam szans w tym sporze. W związku z tym to mi niejako nie tyle zamyka obecnie drogę, co nie pozwoliłem pełnić funkcji szefa CBA i dlatego zrezygnowałem. Teoretycznie nikt z państwa nie ma zamkniętej drogi do bycia urzędnikiem, do pełnienia służby publicznej. Natomiast to Pan zależy... już tak wyraził gotowość taką do powrotu? Jest takie powiedzenie, nigdy się nie Czy mówi... ci, którzy będą być może... Nigdy się nie mówi nigdy i ja nie chcę absolutnie niczego nie deklarować. Po pierwsze, nie mam ani do tego prawa, po drugie, nikt mi takich propozycji nie składa i mam nadzieję, że nie będzie mi składał, bo to byłaby bardzo trudna decyzja rodzinna i nie wiem, czy moja żona i moje córki zgodziłyby się, żeby wrócić do tego jeszcze raz, bo w moim przypadku to nie jest kwestia tylko jakiegokolwiek powrotu do służby publicznej. Nie mówię tego też dlatego, żeby się usprawiedliwiać, że mam teraz w miarę komfortową sytuację, dobrą pracę, jestem doradcą unijnym, pracuję dla Komisji Europejskiej w Kiszyniowie, jestem doradcą premiera. Teoretycznie jestem jakby na służbie, mam gabinet, asystentkę i ciekawą pracę i zajmuję się sprawami również bezpieczeństwa antykorupcyjnymi, czyli jestem, nie cierpię na taki głód, nie pracuję w sklepie spożywczym i nie jestem sfrustrowany, bo mnie wyrzucono z policji czy wyrzucono z CBA. Mówimy o Mołdawii. O Mołdawii. Tak, od ponad 7 lat. Wcześniej mieszkaliśmy razem, teraz z uwagi na szkołę córki żona jest pół czasu w Polsce, pół tutaj, przyjeżdża jutro. Nie mówię dlatego, że nie chciałbym wrócić. Nie chcę wrócić, bo u każdego oficera, u każdego propaństwowca nieskromnie uważam się za taką osobę. Zawsze się tli taki płomień, taka tęsknota, żeby może jeszcze coś zrobić. Natomiast na pewno wymagałoby to, gdziekolwiek miałbym wracać, jeżeli wracać, zgody mojej rodziny. Nie widzę dzisiaj za bardzo, żeby moi najbliżsi chcieli znowu przeczytać w mediach i usłyszeć, no bo oczywiście przy takim powrocie nastąpi powtórny atak i żeby znowu się bali o to, czy im coś grozi, czy nie. A nasze doświadczenie jest o tyle smutne,
Nie wynika to z moich wygórowanych oczekiwań czy jakiegoś ego, ale w momencie, kiedy złożyłem rezygnację, wycofano oficerów Biura Ochrony Rządu, zostawiono nas samych z różnymi zagrożeniami, z różnymi problemami, a następnego dnia nas po prostu frontalnie zaatakowano. To nie jest tak, że pozwolono mi odejść i ja sobie sam później napytałem problemów. Wszystkie moje problemy mojej rodziny po moim odejściu są związane z tym, że byłem funkcjonariuszem publicznym, że byłem nie policjantem, a że byłem szefem CBA i moja działalność, moja postawa spowodowała odwet ze strony ludzi, którzy zaczęli sprawować władzę. I po prostu następnego dnia, wszystko co spotkało nas od następnego dnia po mojej rezygnacji, było jednym wielkim mobbingiem, odwetem, nękaniem, prześladowaniem. Do tego stopnia to było widoczne, że kiedyś spotkałem na stacji benzynowej kilka miesięcy po moim odejściu, kiedy mnie deptano w mediach i robiono ze mnie przestępcę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, Kamiński wystąpił w parlamencie i zarzucił mnie i głównie mi, szefowi ABW, 80 podsłuchów, jakieś skandaliczne rzeczy, jakieś rzeczy niebywałe. I media publiczne to udeptywały tak wokół nas i próbowały nas zmiażdżyć i politycy pisowscy również zetrzeć w ogóle z ziemi. I tankując samochód, podszedł do mnie jeden z bardziej znanych lokalnych bandytów. Osoba, którą, kiedy byłem dyrektorem CBS-u, kiedy byłem zastępcą dyrektora CBS-u, ta osoba wie, że osobiście przyczyniłem się do tego, że został skazany na 6 lat więzienia. I na stacji benzynowej ten człowiek do mnie podchodzi, to dosyć duży, masywny obywatel. I zastanawiam się, czy sięgnąć po broń, jak zareagować. On wyciągnął rękę i mówi: panie Pawle, pan się trzyma, bo pan to jest bardziej niż my z panem. To nie jestem dumny z takiego poparcia. Natomiast to też pokazuje, jak niehonorowe jest to, co nas spotkało, bo bandyci, ci tacy najbardziej charakterni, jeszcze tacy, którzy pamiętają, co to jest kodeks honorowy złodzieja, nigdy nie uderzali w rodziny policjantów, w ich żony, w ich dzieci, a w moim przypadku uderzono w moją żonę i w moje dzieci. I tutaj moja gruba skóra się kończy i mam taki fragment, właśnie ten rodzinny skóry, gdzie ona jest bardzo cienka i wrażliwa. Może z tego powodu lepiej, żebym nie wracał do kraju i nie zajmował się bezpieczeństwem. Żeby nie mieć powrotu zemści. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za spotkanie i za analizę tego, co się dzieje w polskich służbach, ale też za pana osobistą historię. Bardzo współczuję. Mam nadzieję, że wszyscy doczekamy, na to wszystko wygląda, tej lepszej, nowej rzeczywistości, lepszej, nowej, wolnej Polski, w której dziennikarze będą dziennikarzami, służby będą służbami, a politycy będą na pierwszym miejscu stawiali interes państwa, a nie swój własny i swojej partii. Bardzo panu dziękuję. Paweł Wojtunik, były szef CBA. Jeszcze proszę pozwolić powiedzieć jedną rzecz. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Proszę bardzo. Dziękuję za miłe pożegnanie, miłe słowa, ale moje doświadczenia tutaj są niczym w porównaniu z tym, co państwo oglądają na co dzień. My tu nie mamy. Nie jestem świadkiem pushbacków i kryzysu migracyjnego w takiej skali, w jakiej to dotyczy pana i pana przyjaciół, i współpracowników, i sympatyków. W związku z tym, porównując moje doświadczenia migracyjne, koledzy żartują, że jestem pierwszym uchodźcą politycznym z Polski w Mołdawii. Też czuję się migrantem, też się musiałem odnaleźć w obcym kraju, ale moje doświadczenia są mega komfortowe, nawet w połączeniu z rzeczami, o których mówiliśmy wcześniej, mega komfortowe w porównaniu do tego, czego doświadczacie państwo, i chylę głowę.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie. Spokojnej nocy. Dziękuję. Paweł Wojtunik, były szef CBA, był moim i waszym gościem. Bardzo ciekawa historia, ciekawe analizy człowieka doświadczonego, który przeżył wiele, nadal przeżywa. Jeszcze raz dziękuję za to spotkanie. Dziękuję wam za obecność. Byliście dość licznie zgromadzeni i na kanale YouTube'owym, i na kanale Facebookowym. Wybaczcie, że nie zaglądałem tak bacznie jak zazwyczaj do waszych komentarzy. Później to przeczytam. Mam nadzieję, że te rozmowy były owocne, też wasze w trakcie tego programu. Spokojnej nocy wam wszystkim. Czekamy lepszych nowych czasów i przypominam też tym politykom, którzy mam nadzieję też czasami zerkną na nasz kanał. Mówię nasz, bo tworzymy jedną wielką społeczność ludzi związanych z tym, co się dzieje na pograniczu. Natychmiast skończcie z wywózkami ludzi do białoruskiego lasu. Przywróćcie prawa zapisane w konwencji genewskiej. Sprawdzajcie, kto przychodzi do Polski, ale nie wyrzucajcie ludzi do lasu, powtarzam, bo to już niejednokrotnie kończyło się śmiercią. Spokojnej, dobrej nocy. Na zakończenie dziękuję moim patronom, patronkom, użytkownikom portalu Buy Coffee, Fundacji Wolno Nam, Asi Klimowicz i wszystkim tym, którzy wspierają działalność kanału Czaban robi Raban. Teraz posłuchajcie, kto mnie wspiera, bo czytam nazwiska właśnie tych osób, które pamiętają też o tym, że ta redakcja Czaban robi Raban, której jestem twórcą i tutaj jestem, zależy właśnie też i od. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi Raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. Dziękuję ekipie Patronite za wasz diament w kategorii społeczne. To dla mnie wielkie wyróżnienie. A grono moich patronów tworzą Marek Durski, Piotr Strychalski, Stanisław Baran, Ścibor, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna, Piotr Celiński, Rafał Krzyśków, Beata Sujka, Robert Wieckowski, Dorota Podgórska, Agnieszka Bajda, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Prewit, Robert Smaga, Paweł Pacyński, Alina Geniusz-Siuchnińska, Tomasz Szczechowiak, Jacek, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Małgorzata Jary, Adam, Magdalena Bejfus, Michał Madaliński, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Adrian Tylczyński, Krystyna Lasota, Małgorzata Staszewska, Anna Pasikowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Vanessa Stolarek, Piotr Szyndlarewicz, Paweł Gąsior, Dariusz, Jolanta, Błażej Marciniak, The Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Katka Mazurczak, Ania Pieńkowska, Piotr Sujka, Darek Łankowski, Beata Sujka, Kasia Skaki, Joanna Niebieszczańska, Gosia Walkowiak, Bożena Nowak, Anna Kopydłowska, Arkadiusz Malewicz, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Krzysztof Biniarz, Darek Łankowski, Bartłomiej Kropaczewski, Beata Danilewska, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Konrad Dybowski, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Jolanta Malinowska, Dorota Ostrowska, Maciej Żurek, Genovefa Nowak, Maria Szyszko, Alicja Kowalik, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, Jasu, Dawid Weisbrot,
Radosław Rumian, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Kasia Skaki, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra, Piotr Nagłowski, Wiomi, Joanna Marciniak, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra, Anna Warchoł-Kęsicka, Arletta Müller, Marta Białobrzeska, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Arwo, Aleksandra Lipowska, Aleksandra Kaptacz-Włodarczyk, Wawrzyniec Mąkinia, Teresa, Marcin Pyrzyk, Farea Feind, Daniel Siargi, Mira Ignatowicz, Paweł Semik, Natalia Borysławska, Patrice Senekal, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej, Anna, Gosia Adamczyk, Zibi Bak, Irma Czerwińska, Ewa Zwierzyńska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Tobi, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Anna, Małgorzata Szczykała, Iwona, Renata Bosińska, Agnieszka Grondas, Tomasz, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Beata Piechocińska, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Agnieszka Stankiewicz, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Aneta Nowicka, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Hanna Kotowska, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wioletta Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Ewa Femme, Marita Adamska, Paweł Stelmach, Anna Oryńska, Weronika Furchel, Marek Durski, Barbara BP, Tomasz Czech, Karolina Gorecka, Magda Zielińska, Anna Smenda, Dorota Zerbst, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Krystyna Zdziechowska, Michał Kowalówka, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Anna Godlewska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Daniela Olszowa, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Anna Mrowiec, Wiesława Grecka, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję również tym, którzy na portalu Buy Coffee postawili mi symboliczną kawę, tym samym wspierając moje niezależne dziennikarstwo. A w taki sposób w październiku wsparli mnie Marcin Wolniewicz, Anna Śliwińska-Osiecka, Maciek Tarmas, Kamila Skalska, Rafał Osóbka, Patrycja Bruszewska, Sebastian Walczak, Aleksander Nawicki, Aleksander Cieśliński, Jacek Cezary Soroka, Sabrina Kurpiela, Andrzej Modrzyński, Marcin Szyndler, Piotr, Artur Kwiatkowski, Janusz Bulman, Jan Piński, Jadwiga Lewczuk, Michał Kowalik, Adam, Jolanta Pochowska, Monika, Ewa Klubsz, Krzysztof Borsuk, Łukasz M., Elżbieta Sokołowska, Ewa Mazur, Agnieszka, Magdalena Poremska, Jolanta, Barbara Pomorska, Irmina Jakoniuk, Ela Sowa, Beata Polanowska, Magdalena Markiewicz-Michalska, Janusz Malinowski, Maciek, Artur Śmiech, Jan Piński, Grzegorz Podgórski, Sylwia M. Zjene. Wszystkim Wam również dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.